Witam. Dzisiaj powracam do Parkerów i to do tej pierwszej edycji wznowieniowej duofoldów z końca ubiegłego wieku. I tu mam dwa modele. Na dole International wielkość, na górze Centennial. To jest Gold Plate i Sterling Silver. Takie wykończenia. Tak z grubsza prezentuje się ta edycja pierwsza duofoldów po wznowieniu i to była seria, która miała kilka wersji kolorystycznych i jeszcze w tej serii poza tymi było z pełnego złota. Jednak na ten z wiadomych względów model mnie nie stać. Tak wyglądają po zdjęciu skówek, a w 1991 roku te edycje się ukazały. Jak to widać po prawej stronie widzimy wszystkie wersje kolorystyczne tej edycji, która powstała. I tutaj na dole grawerowane są nazwa firmy i rok produkcji, a z góry mamy takie oto logo z grafiką, z takim obrazeczkiem i tu widzimy, że w jednej i w drugiej wersji International i Centennial były takie same. Tutaj z grubsza widać mniej więcej różnice w grubości i długości tych piór. I tutaj także widać, że grawerunek na Centennial był bardziej wyraźny i głębszy, można powiedzieć. Na wersji International jest taki dość dyskretny. Oczywiście z tyłu skówkę można założyć, ale na niewielką odległość ona zachodzi i znacznie podwyższa środek ciężkości. O ile w Centennialu to znaczne jest, to w International można jeszcze od biedy pisać, ale wydaje mi się, że to troszkę bez sensu. I tutaj na skówkach widzimy zarówno Parker oznaczenia pozłoty, a puncę srebrna także mamy odbitą na korpusie. Natomiast stalówki tutaj, jak widać, w mniejszym modelu jest XF, a w tym pozłacanym mamy F-kę, ale taką, powiedziałbym, raczej dość cienką. Do tego wrócę. Co do zasilania, to oczywiście tutaj żadnej niespodzianki nie ma. Konwertery i naboje oczywiście firmy Parker. Tak więc i w jednym, i w drugim mamy to samo. Co do pomiarów, to mamy 13,7 mm w modelu Centennial, a w International mamy 13 cm i 1 mm długości. Średnica sekcji 9 mm, a korpusu prawie 12 w Sterling Silver, a w pozłacanym mamy 11 w sekcji i 13 w korpusie, szerokości korpusu. International waży 34 gramy, a Centennial 39 gramów. Do testów będę używał, jakby nie było, parkerowskiego atramentu Blue Black. Kiedyś jeden z moich bardziej ulubionych i często używanych atramentów. Dzisiaj już może mniej, ale wziąłem go właśnie do testowania i tutaj jest na pierwszy rzut XF-ka z tego modelu International. Dość twarda, ale troszkę tam więcej można wydusić. A teraz czas na F-kę i widać ewidentnie, że troszkę grubsza i więcej atramentu podaje. Także ewidentnie widać różnicę w grubości kreski między XF a F. No to jakby oczywiste. Zamoczyłem tylko i tu mi się już atrament skończył, a więc czas na podsumowanie. Są to może nie najbardziej ulubione dwa pióra z mojej duofoldowej współczesnej kolekcji, ale z tego jej najlepszego pierwszego okresu z lat 90. i
początku lat 2000. Tutaj, jak widać, pod klipsem były otwory odpowietrzające. Nie wpływa to w żaden sposób na to, żeby atrament zasychał i startują nawet po kilku dniach leżakowania. Tyle na dziś. Do usłyszenia.